Jeżeli ja po prostu trochę zbierałam swoją mamę czasami po prostu z podłogi na imprezie, to raczej się nauczyłam być tą twardą zbieraczką niż tym, co go trzeba zbierać. No już nie mogłam ja też się staczać. Wiesz, co chodzi? A szukasz w ogóle poczucia bezpieczeństwa? Szukałam. Chyba chciałabym już przestać szukać i właśnie stwierdzić, że ej Lena, weź się uspokój. I tak się nie uda. Że jeżeli mamy taką głęboką wiarę, że kasa jest jakby bebe, to przysięgam ci, nie będziesz jej miał i będziesz w przestrzeni, w której nikt jej nie ma, bo sobie to stworzyłeś. Ja naprawdę, jak ludzie mi zawsze w Polsce mówią, że Boże, w LA wszyscy są tacy po prostu ja mam tak, no dobra. A tu mi pluje pan sąsiad, że ja w ogóle wyszłam z psem bez smyczy, nie? Naprawdę. Ostatnio miałam sytuację, że mnie pani w autobusie splunęła w twarz. Być może ze śmiercią Davida Lyncha mamy do czynienia z upadkiem Hollywood as we know it. Ja też w tym LA znalazłam swój dom w jakiś sposób. I ja kocham to miasto. I co, już ten sen się kończy? Może nie. Skończył. Ten się skończył. Więc tym bardziej myślę, że to jest teraz moment, w którym ja też wyszłam z tych swoich jakichś takich naprawdę głębokich smutków ostatnie 2 tygodnie, aż się nie mogłam poznać. I wyciągnęłam ten miecz i powiedziałam sobie wake up. Słuchajcie, nagrywamy tę rozmowę jeszcze raz. Przed chwilą mieliśmy wspaniały kawałek, nie wiem ile rozmawialiśmy, 10-15 minut. 20 może. I było super. Naprawdę, mieliśmy magiczną rozmowę. I Lena była tuż przed takim momentem, że chciała powiedzieć coś naprawdę ważnego i w tym momencie zgasły światła. Zatrzymały się kamery i mój rejestrator niestety nie zapisał tego, co Lena chciała powiedzieć. Może to powie jeszcze, może nie. Zobaczymy. W każdym razie, Lena, bardzo się cieszę, że jesteś na kanapie. Dalej. I że światło mamy. Mamy światło. Lena zagrała w serialu szpiegowskim Jana P. Matuszyńskiego pod tytułem Przesmyk. Gra tu agentkę specjalną. A to wszystko też w kontekście, nie wiem, naprawdę dziwny czas. Płonie Los Angeles, wczoraj zmarł David Lynch, tutaj nam gasną światła, wszystko się psuje, wszystko się wali. Jakaś taka symbolika jest już trudna do niezauważenia, nie? No. Ja mam coś takiego, że mi jest łatwo pójść w tą stronę, bo kto widział Imago i pewnie zaraz będziesz opowiadał, to moja mama jakby symboliką żyła i w ogóle nie uważała, że jest cokolwiek jakaś taka określona rzeczywistość ludzka, tylko wszystko jest jakimś raczej iluzją, którą sobie gdzieś tam magicznie tworzymy. Więc jest mi to bliskie, natomiast teraz jest pierwszy raz, kiedy wydaje mi się, że świat jakby dogonił tą myśl do tego stopnia, że już pierwszy raz jest tak, że to czy dziennikarze, czy ludzie, z którymi się widzę, sami mi mówią, czy coś jest na rzeczy? Jest chyba. Rozmawialiśmy bo jakoś tak myślałem o tym, że serial Przesmyk dotyka granic, tego właśnie jak cienka jest granica pomiędzy, nie wiem, pokojem i wojną, jak cienka jest granica w ogóle między krajami, i tak sobie też myślałem o tym, że granice też są ważnym tematem w ogóle w twoim życiu. Bo jak też już zaczęłaś o tym opowiadać, tak naprawdę już w bardzo młodym wieku, urodziłaś się na początku lat 90., podróżowałaś między Polską a Londynem, chodziłaś do szkoły i w Polsce, i w Londynie, potem wyjechałaś do Los Angeles, tam mieszkałaś wiele lat, więc czy dla ciebie w ogóle, gdy byłaś dzieckiem, czułaś w ogóle jakiekolwiek granice? Wydaje mi się, że nie, co jest niesamowite, tak jak teraz o tym myślę. Ja też bardzo długo próbowałam zastanowić się nad tym, chyba wszyscy trochę, czy to jest na terapii, czy w życiu, czy nie tylko artyści, ale w ogóle człowiek patrzy się na swoich rodziców, na swoje jakby wychowanie i wystawia im ocenę, albo potem się z tym zmaga całe życie. Ja na szczęście mam nadzieję już nie myśleć o tym w ogóle, bo to też możesz o tym myśleć do końca, wiesz, na terapii o mamie i tacie opowiadać w kółko, obwiniać ich za to. Ty chodziłaś na terapię? Tak, wiele na najróżniejsze rodzaje terapii też. Okay. No i już jakby znudziłam się, zmęczyłam i nie miałam ochoty już rozmawiać o tym, co mi dała mama i tata i jak ja przez to teraz... zabrali tak, więc jakby jeszcze stwierdziłam, że po prostu zrobię z tego jakąś dzieło sztuki i podam to, czyli Imago, i dam widzom zdecydować. No ale faktycznie kto widział Imago, będzie wiedział, że tych granic w moim życiu nie było. I wiesz co, ja teraz się z tego bardzo cieszę.
Oczywiście jest to jedna strona medalu, bo z drugiej strony medalu tego typu wychowania bez granic jest potrzeba tych granic, potrzeba bezpieczeństwa. Ja też w ogóle urodziłam się cesarskim cięciem i słyszałam taką teorię o tym, że dzieci, które są urodzone cesarskim cięciem, czyli są jakby wyjęte od razu i nie przechodzą przez te całe kanały właśnie granic, takiego ściśnięcia, potrzebują potem w życiu tulenia, dotyku, granic, nie wiem, shibari, jakichś po prostu różnych ściśnięć. Ja faktycznie jestem osobą, która potem tego jakiegoś takiej jakiejś ramy szukałam. Ale to jest spoko, ponieważ jednak brak tych granic myślę, że dał mi fajną dzikość i wolność, którą potem trudniej znaleźć, jak ci ją zabrano już w dzieciństwie. Mówisz o tym, że nie miałaś granic, a czy miałaś poczucie bezpieczeństwa? No właśnie nie, totalnie nie. A dzisiaj czujesz się bezpiecznie? Nie. Nie masz tego? Nie mam. I nie wiem, czy kiedykolwiek już będę. W sensie teraz wydaje mi się, że świat zupełnie dogonił moje wewnętrzny brak bezpieczeństwa, tak jak mówiliśmy wcześniej, bo wiesz, urodziłam się w latach 90. i po prostu było fajnie i bezpiecznie w ogóle na świecie. Więc jak gdzieś tam może miałam swoją własną brak bezpieczeństwa, który w sumie był okej, bo może dzięki temu byłam w stanie, wiesz, sama podróżować po świecie, tak jak mówisz, i jeszcze w międzyczasie był, wiesz, jakieś tam 3 lata w Nowym Jorku też sama, w wieku 19 lat, więc przez to, że zawsze przyzwyczajona byłam do tego braku bezpieczeństwa, to był ten naturalny stan. Tak. No, ale teraz myślę, że świat dogonił to i no, wiesz, no, jak możesz zaplanować cokolwiek, kiedy nie wiesz, czy właśnie nawet te granice nie spłoną, nie poszerzą się, nie wymienią, nie zmienią, nazwy krajów nie zmienią się na inne, albo inne nie spłoną. A szukasz w ogóle poczucia bezpieczeństwa? Szukałam. Chyba chciałabym już przestać szukać i właśnie stwierdzić, że Lena, weź się uspokój, i tak się nie uda. Jakby może na chwilę, nie? W jakiś sposób. Stawianie granic, o które mnie pytałeś w naszej poprzedniej rozmowie, która jest nasza prywatna. Już tak. Że teraz uczę się stawiać te granice mocno. I w tym znajduję swoje bezpieczeństwo. W tych granicach, które stawiam sama, sobie i innym, nie? Jakoś tak bardzo się po prostu chyba zaopiekowywuję swoją Leną sama. I w tym znajduję bezpieczeństwo, bo we wszystkim, co jest external, z zewnątrz, to w sumie, no jak znaleźć? Przecież nie wiesz, co to zrobi, czym tokolwiek by nie było. I w jaki sposób tego szukasz? W sensie, w jaki sposób właśnie mówisz o takim wewnętrznym poszukiwaniu poczucia bezpieczeństwa? Wiesz co, praktykuję dużo jakichś świadomościowych nie wiem, pracy. Najprościej można mówić o Jungu, czy o fizyce kwantowej, czy o buddyzmie, czy w ogóle gdzieś tam o oddechu. I cały jakby koncept tego jest taki, że jeżeli my jakby wywalamy swoją energię na zewnątrz, na innych, to ani to nie jest okej, bo nikt nie chce po prostu być spluty tobą. Tak samo przyjmowanie toksyn innych albo energii innych jest bez sensu, bo po prostu człowieka bardzo dużo może to kosztować. A to, wiesz, nie tylko ja, to jakby większość ludzi mamy coś takiego wgrane w nasz program, w nasz dysk twardy, żeby jakoś bardzo się angażować w innych, pozwalać, nie wiem, nie wiem, toksyny inne wjeżdżają. No, energia, wiesz co, to nawet nie chodzi o to, że to jest wgrane w system. To chodzi o to, wracając do fizyki kwantowej, że nie ma nic stałego. My nawet jesteśmy, wiesz, wibrującymi cząsteczkami, nie? Ten mikrofon nawet nie jest stały, czy nie wiem, butelka nawet nie jest. Tylko to wszystko jest po prostu chropowatym masą płynącą i to wszystko się przemiela. Więc tak jest i będzie. Natomiast to, co my możemy zrobić, to zdecydować się, że my czegoś w ogóle nie zapraszamy. I nie wiem, no ja robię takie praktyki, najbardziej zaobrazować mogę to Kill Billem. Czyli jak sobie wyobrażamy Umę Thurman, która otwiera ten sobie miecz samuraja i mówi nie! I czasami mam tak, że przyjdę do domu po jakimś, nie wiem, premierze, wydarzeniu czy dniu na planie i czuję, że dość mocno ktoś mi wjechał. To może być opinia czyjaś na twój temat na przykład, która cię tak boli. To może być osoba, której nawet nie znasz, która czujesz, że o tobie myśli i wiesz, jest coraz więcej osób, których ja nie znam, zna mnie. I czasami dochodzą do mnie jakieś informacje, że ktoś o mnie coś tam. I to po prostu samo to
potrafi spowodować jakiś taki po prostu biochemiczny zmian w moim ciele, które po prostu zacznie drgać i biorę wtedy ten nóż, miecz i naprawdę robię takie polecam. No ale to musi być dla ciebie właśnie, wiesz, no, zawód, który wykonujesz, bo jesteś aktorką, ale też scenarzystką i kibicuję tobie również jako scenarzystce i w ogóle jako aktorce i w ogóle kibicuję ci jako człowiekowi. Ja ci też, To Łukasz. musi być... Bardzo dziękuję. Bo to może wprowadźmy ten kontekst, kiedy my się poznaliśmy, bo my się poznaliśmy, jak już wcześniej ustaliliśmy, chociaż główiliśmy się nad tym jakieś 5 lat temu na imprezie Woga i... W Syrenim śpiewie. W Syrenim... Tak? To był Syreni śpiew? Jak to się nazywało? To pięknie się nazywało, więc pamiętam. I Łukasz był faktycznie pierwszą, bo już teraz mi powiedziałeś, bo nie pamiętałam, więc teraz mogę ja ci powiedzieć dla odmiany, kiedy się poznaliśmy. No właśnie, ja przyjechałam wtedy robić Króla i pamiętam, że zostałam zaproszona na tą imprezę Vogue'a, nie znając tam nikogo i miałam informację, że będzie tam Łukasz Knap, dziennikarz i jakieś było połączenie. W sensie ja byłam tam na misji znalezienia ciebie i znalazłam. I dzisiaj, 5 lat później, znalazłaś mnie tutaj w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej na mojej kanapie. To jest Instytut Mechaniki Precyzyjnej? Tak. Świetnie. Świetnie. Kiedyś był jeden z moich ulubionych festiwali, na których byłam, dziwnych. Trochę podobnych do festiwalu Garbage, na którym byłam ostatnio w Polsce, więc to może się komuś skojarzyć. To był festiwal w pustyni kalifornijskiej Joshua Tree. Nazywał się Desert Days i był taki totalnie psychodeliczny. I to się działo na takiej ziemi, która jest Institute of Mental Science. I to samo w sobie wprowadziło jakieś takie drgawki. Trochę tak jak, zobacz, tutaj gasną nam światła. Fajnie. No. Może coś się jeszcze dzisiaj wydarzy, co? Kto wie. Na pewno. Lena, wychowałaś się bez granic. Jak wyglądało twoje dorastanie, twoje dojrzewanie ciebie jako kobiety? Właśnie ciebie jako osoby, która wchodziła... poznawała świat bez takiego poczucia właśnie zagrożenia, tak? Bo rozumiem, że skoro się czegoś nie boisz, to w sensie nie masz granic, to niespecjalnie się obawiasz, tak? Różnych doświadczeń, które cię mogą na tej drodze spotkać. Tak, to ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie chciałam powiedzmy zaprzec, ale nie. Tak było, no. Wiesz, moi rodzice faktycznie zrobili tak, że mi nigdy nie mówili nie wchodź tam, bo spadniesz. W ogóle, bo spadniesz. Świetny tytuł na film. Totalnie nie miałam, bo spadniesz i spadałam. I mam tyle siniaków i blizn i tak dalej. I ekstra, że spadałam. I jakbym miała tak spaść, żeby się po prostu rozłupać kompletnie, to może też miałam tak zrobić. Nie zrobiłam na szczęście. I faktycznie, wiesz, wkraczając w te różne miejsca na świecie, jak próbuję teraz to wielokrotnie zrozumieć, bo jak mnie ludzie pytają, jak to było, kiedy miałam właśnie na przykład, nie wiem, to 19 lat i wylądowałam w Nowym Jorku sama, nie mając pojęcia co dalej, kasy miałam, wiesz, co kot napłakał i wiesz, i mieszkałam po prostu w jakimś głębokim Brooklynie. Bo to łatwo sobie wyobrazić taki scenariusz, że właśnie taka, wiesz, taka niedojrzała dziewczyna przychodzi, no wpada w jakieś towarzystwo, ktoś ją wykorzystuje, pojawiają się jakieś narkotyki. Nasza głowa od razu pracuje w taki sposób, nie? Że to są jakieś filmowe obrazki, jakieś takie powidoki, nie? Że ktoś wchodzi, jest taki niewinny i że natychmiast to się musi jakoś to wykorzystać, nie? Tak, a wiesz, dla mnie myślę, że takim kolejnym elementem, który bardzo mi... No. Ja jestem taka street smart. I przez to, że moi rodzice nie dawali mi tych granic, nie wychodź z domu po 19, to ja wychodziłam, nigdy nie musiałam wrócić o jakiejkolwiek porze, bo moi rodzice sami byli na jakimś wernisażu ojca, no to ja poszłam na ten wernisaż ojca z mamą i tatą mając lat ile tam i może ktoś mnie zawiózł do domu, może oni, a może z nimi byłam do końca, a potem jak sobie gdzieś wyszłam ze znajomymi, to też nie musiałam być o którejś godzinie w domu. Co spowodowało, że żyłam dosyć dzielne, dzikie życie na blokowisku trójmiejskim nad cmentarzem w Oliwie. Naprawdę. I teraz mogę pozdrowić mojego kolegę Tytusa Szyluka, który jest teraz znany jako Belmondo, bo się razem wychowywaliśmy właśnie tam na tych różnych trójmiejskich, gdyńskich po prostu przestrzeniach. I się dowiedziałam się o jego karierze już potem, jak wyjechałam do Stanów i wróciłam do Polski i ktoś mi przedstawił Belmondo. Ja mówię, on trochę wygląda jak mój kolega Tytus. On nie będzie się cieszył, że tak od Tytusów tutaj uciućkam, ale uważam, że po prostu przeszliśmy coś takiego, co też widzę w jego sztuce. Jakąś taką... Wiesz, ja na tych blokach w Trójmieście to po prostu I cmentarzu.
i cmentarzu. Na cmentarz to się chodziło, bo to był lepsze niż plac zabaw. Świeczki się paliły, był klimacik, było gdzie usiąść, w sensie grobów dużo. My po prostu siedzieliśmy na tych grobach. Czasami można było mamie przynieść kwiatki do domu. Jakby naprawdę. No, tak to wyglądało. I myślę, że nie tylko dla mnie, że to cała masa ludzi, którzy się właśnie gdzieś tak w takiej lata 90. czy wcześniej realiach polskiego bloku. Jak ja myślę o swoim dzieciństwie, to ja nie miałem praktycznie też żadnych... Znaczy moi rodzice nie byli tacy, wiesz, liberalni i tak dalej, ale ja jako dzieciak w zasadzie mogłem robić co chcę. Tak. Mieszkałem na parterze swojego domu, rodzice gdzieś tam na górze. Ja w zasadzie nikt niespecjalnie się interesował, co ja w swoim pokoju robię, czy ja gdzieś, wiesz, nie wiem, no też mogłem wychodzić, wiesz, wieczorami i wracać, kiedy jakoś tam chcę, wiesz. Zresztą, no i dlatego, wiesz, sobie wymyśliłeś... Jak sobie o tym z perspektywy myślę, to tam było pewne, wiesz, niebezpieczeństwa, które czyhały na mnie. Niektóre mnie dopadły. I z tej perspektywy myślę sobie, że trochę żałuję, że nie miałem może właśnie kogoś, kto gdzieś tam nade mną czuwał. A z drugiej strony widzę, ile mi to też dało. Że niebezpieczeństwa czyhają jakby wszędzie zawsze i to się nie zmieni. Ale wracając do tej fizyki kwantowej, tak. Afirmujesz, przyciągasz. Jeżeli vibe'em jest to co się stanie? A jak będzie to przyciąga się rzeczy, przysięgam. Bo ja ostatnio na przykład, wiesz, w sytuacji, w której się bardzo świat posmucił i jest jakby ciężko i ja bardzo to wchłonęłam jak gąbka i tutaj też jest temat, w którym mam nadzieję jakby te granice stawiać, nawet jeśli właśnie chodzi o moje zmartwienie losami świata, co jest ostatnio dla mnie największym jakimś tematem, takiego, no, że muszę naprawdę uważać, to myśląc o tym, jak się dzieje źle na świecie, zaczynając od, wiesz, wojen tu, tam, wszędzie, rozłamu ludzi na świecie, którzy po prostu każdy uważa, że wie lepiej i że czyjeś inne cierpienie można jakoś wytłumaczyć. Albo nawet jest dobre, niektórzy uważają, na świecie, w którym, wiesz, każdy coś tam. I mnie to tak no po prostu directed by David Lynch, nie? Dlatego on już musiał po prostu lecieć dalej, bo już może z góry to jakoś naprawi, nie wiem. W każdym razie, no jakby tak to się działo, więc zaczęłam tak dużo myśleć o takich właśnie negatywach, smutkach i jakichś takich horrorach wręcz. No i tak, skręciłam kostkę, wyszłam z domu ostatnio, wleciały na mnie, mieszkam na Pradze, taki po prostu chmara czarnych krukowron, po prostu ogromnych, takich skrzeczących. Obróciłam się za nimi i w tym momencie, patrząc na nie, skręciłam kostkę. Tak, z Hitchcocka może bardziej nawet niż z Lyncha. Tak. Hitchcock, Lynch, Altman. Ja ostatnio w ogóle mam taką... no i zaczęłam przyciągać po prostu te różne nieszczęścia. Potem się bardzo pochorowałam i potem tak jak już i nagle się złapałam na kanapie w takim już stanie po prostu bulgającej, po prostu smutkolandii. To miałam tak, stop. I z tej smutnej kanapy na tę wesołą kanapę przyszłaś. Wiesz co, bo to jest to przyciąganie, no nie? No, ale fajnie było na tych blokach, lubię o tym gadać. To było ekstra. Bardzo się cieszę, bo potem, wiesz, mieszkając na właśnie Brooklynie czy Bronxie, to ja z czarnymi ziomeczkami, którzy, przepraszam, że mówię czarnymi, bo różnokolorowymi, ale akurat tam ich jest sporo, którzy mówili hej, jak ja sobie szłam, 19-letnia po prostu typiareczka, czasami, nie wiem, w obcasach na przykład, bo gdzieś tam szłam na jakiś, wiesz... Tak, ale właśnie, bo nie dokończyliśmy tego wątku, ale ty powiedziałeś, że właśnie wychowanie jakby bez granic jakby nauczyło cię bycia też czujnym na te zagrożenia, tak? Tak. Na ulicy, że rzeczywiście, że to łatwo... Sama musiałam... Że to potrafisz jakby wyczuć i dzięki temu się jakoś przed tym niebezpieczeństwem uchronić, ale czy jakby nigdy cię nie spotkało nic w zasadzie takiego, wiesz, złego, kiedy ty pełna jakiejś takiej energii i generalnie w dobrej wierze wchodziłaś w różne sytuacje, jakby czy nigdy ci się jakby ta kostka... Trochę tak, ale w takim w ogóle nieoczywistym sposób, bo właśnie takie przestrzenie typu, że idę, wiesz, pod mostem na Bronxie czy na Brooklynie i idzie, wiesz, 4 czarnych braci i mówi hejka, to w tym przestrzeni było totalnie okej, bo ja na nich patrzyłam z przestrzeni swój. Okay. Ja znam takich, cześć, co? Jak się masz? Od razu i zero strachu. Jak oni wyczuwają, to jest jak zwierzę, jesteśmy jak zwierzęta. Jak oni wyczuwają zero strachu, to nie ma zabawy mnie gonić. Nie? Tak? A największą lekcję, bo wierzę, że wszystko jest po to, żeby cię czegoś nauczyć, przeżyłam w zupełnie innej przestrzeni, czyli w takiej, wydawałoby się właśnie bezpiecznej, wszyscy rodzice by tam puścili dziecko, czyli właśnie w takim sferze w ogóle gdzieś tam powiedzmy na pracy na planie filmowym, gdzie ja jestem w jakiś taki
niefajny sposób po prostu nie wiem, no jakoś tak po prostu być może nie potraktowana jak trzeba w ogóle człowieka traktować, ale w białych rękawiczkach. To chyba o to chodzi. Przemoc w białych rękawiczkach mnie wielokrotnie dopadła. Czyli może nie stała ci się krzywda o północy na Bronxie, ale już na planie filmowym i owszem. Tak, raz, na jednym. A poza tym nie, na szczęście. Chociaż to się zdarza bardzo często, wiem i bardzo jest mi przykro i mam nadzieję, że to się zmienia. Więc też nie tak, że zawsze. Wiele miałam wspaniałych, ale faktycznie w nieoczywistej przestrzeni. I właśnie taka przemoc w takich właśnie białych rękawiczkach jest dla mnie jakoś wyjątkowo okrutna. I to jest w ogóle jakiś taki temat, który mnie w ogóle w mojej sztuce gdzieś nawraca i interesuje. To są właśnie często tacy ludzie, którzy właśnie pozornie są właśnie tacy wspaniali, w sensie, że ci rodzice, co się mają tobą opiekować, czy to tacy okej, no nie? A to są, i często się spotyka te na przykład dzieci, które nie mogą iść na dzielnie, się z dresiarzami pogadać, którzy są tacy Boże, a mają, nie wiem, koleżanki czy kolegów w szkole. No ja też mówiłam parokrotnie w wywiadach, że w gimnazjum byłam jakoś tak okrutnie gnojona przez dziewczynki w szkole i to jest tak okropna przemoc, której nie doznałam nigdy od, wiesz, dresiarzy w Oliwie, czy po prostu ziomków na londyńskich, francuskich, czy... Pamiętasz, potrafisz z takiej perspektywy już odległej zrozumieć jakby z czego ta przemoc się brała? Taka manipulacja skandynawska, że ją tak nazwę, ze skandynawskich filmów trochę. Wiesz co? Wydaje mi się, że to się bierze troszkę z tego wychowania. Znaczy zależy która, bo są pewnie różne z tych przestrzeni, ale tak, nie wiem, idąc może w stronę tego gimnazjum na chwilę, to z takich właśnie wychowania tych być może koleżanek, dziewczynek właśnie w taki sposób nie wolno być dzika, wolna, cicho, w sensie... Jakie to jest słowo? Że twoja inność jakby stłamszone były, a ja nie byłam i to im jakoś bardzo zagrażało. Nie to tak jak owce, co inna beczy inaczej, albo ptaki, co się rodzą w klatce, to myślą, że latanie to jest choroba. Niebezpieczeństwo, granica, nie? Ja byłam obca w tym swoim jakimś czymś. Granica, widzisz, znowu ta granica wraca, nie? Tak. Ludzie bardzo się boją gdzieś tam czegoś, czego nie mogą skontrolować. A ja chyba się tego nie boję, bo nigdy nic nie mogłam skontrolować. Potrzeba kontroli. Bardzo jest, myślę, złudnym pierożkiem. A co ci to poczucie właśnie braku granic dało dobrego? Bo też już o tym trochę powiedziałaś, że jesteś wdzięczna rodzicom, że ci tych granic nie stworzyli. Gdybyś miała teraz pomyśleć o tym, co ci to dało? No dużo. Wszystko chyba o to, o czym mówię, nie? To, że tutaj dzisiaj z sobą siedzę, to, że czuję, że... mam coś do powiedzenia i że moja sztuka, i dlatego mogę ją nazwać sztuką, może jakoś koi ludzi albo daje jakąś drugą perspektywę. To tak samo było potem ze szkołą. Wiesz, ja bardzo szybko stwierdziłam, że to, co mnie uczą w szkole, to na pewno nie tak powinno wyglądać. Nie? I wiesz, ja skończyłam całą swoją życiową edukację, w sensie nie życiową, bo potem studiowałam i w ogóle poszłam do koledżu, ale to zrobiłam mykrzyk, ale nie mam matury. Ja skończyłam po pierwszej liceum, powiedziałam, kurde, nie. Ja da się uczyć gdzie indziej, nie? Bo na przykład stwierdziłam, że nie chcę się tego uczyć, tak dużo czasu tracić na uczenie się rzeczy, których nic nie pamiętam. A zawsze miałam, wiesz, 5, 6, bo z kolei miałam taką potrzebę, że skoro, no nie wiem, kasy nie mamy, no to chociaż dalej bym nie szła, gdybym nie miała, nikt mnie nie wkupi w szkołę, więc musiałam się sama, więc zawsze, ale strasznie tak myślałam, kurczę, ja wszystko już wykułam na pamięć i to na pewno coś bez sensu, nie? Potrzebowałam filozofować. Czytałam Świat Zofii, wiesz, w szkole. Tak, no nie? ja też, tak, to wspaniała lektura. To była lektura? Nie. No właśnie, a szkoda. A szkoda, powinna. No powinna właśnie. Być. Znaczy to jest właściwie, wiesz, to cały rok dzieciaki mogłyby tego Justina Gardera, czy jakoś się, wiesz, go uczyć się z tego filozofii i w ogóle, no... Jaki to jest ból, że dzieci nie uczymy filozofii, że dzieci nie uczymy... Bo zobacz, sam koncept filozofii jest to, że nie ma nic stałego, jak ta nasza... Wszystko jest względne, nie? Teoria względności. A w każdym razie, że można o tej samej rzeczy pomyśleć na przynajmniej kilka różnych sposobów, nie? No przeciwieństwo jest... takiej podstawowej szkoły, nie? Tak. Czy filozofii newtońskiej, fizyki newtońskiej, a nie Einsteina, który Einstein jeden wielki, wiesz, ja dopiero ostatnio
zaczęłam studiować Einsteina i zrozumiałam, wszyscy wiemy E równa się mc², a kto wie, co to znaczy. I wiesz, to jest wszystko względność, nie? A my to po prostu wypajamy ludziom, że tak albo nie. Granica też, przeciwieństwo względności. A powiedz, żeby tak jeszcze ciebie przedstawić, żeby ciebie, wiesz... Jeśli ktoś jeszcze słucha tego, co my tutaj gadamy. Ja myślę, że tak. Bo w latach 90. wyjechałaś do Londynu sama. Tak. Czy z ojcem? Nie w latach 90. To już było 2000, znaczy? W 2006 roku wyjechałam sama, ale wiesz co, byłam tam 2 razy wcześniej z ojcem, stąd to była jakaś przestrzeń, którą nie wiem, znałam troszkę. Kurczę, ja też wyjechałem do Anglii. Tak? W 2007 roku byłem. No to wtedy było bardzo tam fajnie. Ja studiowałem przez rok w Anglii. A gdzie? W Derby. To jest taki środkowa Anglia, wiesz, taki filmoznawstwo tam studiowałem. No to nasz jakoś kosmos nas połączył tam. To była fajna Anglia. To był fajny czas tam, tak. no. Londyn był wtedy, teraz dużo ludzi, których znam z wtedy, dalej teraz, mówią, że to był niesamowity czas. To był taki moment, wiesz co, trochę taki moment, Łukasz, jak myślę, Polska ma teraz. Takiego jakiegoś odnowu artystów, którzy muszą, też wiesz, jakaś taka pozytywa, jedyna, która się wywiązała z tej przeklętej sytuacji na granicy właśnie po 2021 przesmykowej, czyli właśnie wojnie na Ukrainie, to jest to, że tutaj wjechała cała masa wspaniałych młodych ludzi z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji, którzy po prostu taki folklor, kolor, świeżość, właśnie oni się nie boją i wyglądają inaczej. I to się dzieje teraz tutaj, wszystko naraz coś gotuje. I tam coś takiego było rzeczywiście. Tak. I to się zaczęło chyba psuć wtedy, kiedy też ja to pamiętam bardzo dobrze, bo dzień później, gdy ja byłem w Londynie, dzień później doszło do ataku terrorystycznego, w którym tam wybuchła bomba w autobusie, a potem też w metrze, prawda? Ja to pamiętam totalnie. Ja ci mogłabym powiedzieć nawet, gdzie ja wtedy dokładnie byłam, ale czad, że to pamiętasz, zapomniałam. Tak. Zobacz, jak to wraca, jest bomby. Tak. To się zaczęło jakoś wtedy chyba ta cała w ogóle jakaś sytuacja też w Anglii psuć, nie? Że coś ale tam... wiesz co, to jeszcze był taki moment chyba takich kolejnych 5, bym nawet powiedziała lat, w których z tego psucia była magia, czyli to, co jest tu teraz. Tak. I to się pogotowało. To jest taka jak sytuacja teraz w Gruzji. Wiesz, ja tam prawie pojechałam na Sylwestra teraz, no bo tam się dzieją takie rzeczy niesamowite, w sensie to, że ci ludzie po prostu wyszli na miasto, młodzi artyści. Widziałam się teraz z moją przyjaciółką, kostiumografką i z jej chłopakiem, który jest Berlin, Gruzja i DJ-em w ogóle super techno ziomeczkiem, który na Sylwestra grał tam jakiś rave, a jednocześnie mówił, że no nie wiem, czy tam ten rave się odbędzie, w ogóle nie wiem, co się wydarzy na Sylwestra, ale na pewno będzie to taki moment, gdzie po prostu bulgocze, gdzie będziemy, wiesz, strzelać z fajerwerek do policji i po prostu przyjedźcie tam, nie? Ja się trochę potem stwierdziłam, że chyba będę jakby nie afirmować już tej wojny, tylko się po prostu pomedytuję ze znajomymi w domku z basenem i tak w to optowałam na Sylwestra, ale żeby było miło i tak przypomnieć, że może być fajnie, bo już byłam daleka od tego, że może być fajnie, więc poszłam na łatwiznę, ale faktycznie jest teraz taki czas wybuchowy. Okej, ale właśnie Londyn. W Londynie chodzisz do szkoły, do liceum właśnie, czy do koledżu? Ja tam zrobiłam taką rzecz, o której już parę razy powiedziałam w wywiadach. Wszyscy się bardzo cieszą. Aktorskiego koledżu takiego? Tak. Ja tam poszłam ja tam od razu przyjechałam i miałam tak, dobra, ja teraz będę się uczyć, studiować. W bibliotece spędzałam cały czas. Pracowałam po nocach w barze. Mimo to, że miałam 16 lat, to sobie zrobiłam fake papiery, żeby mi dali i po prostu harowałam w nocy, a w dzień siedziałam w bibliotece i chodziłam do szkoły. Miałam na to dużo energii wtedy, a dostałam się do tego koledżu tak, że poszłam po prostu do koledżu aktorskiego, gdzie jakby głównym tematem przyjęcia cię jest wiesz, aktorski jakiś tam test. Piosenka, monolog i tak dalej. Co zrobiłam? Spodobało mi się to na tyle, że się dostałam, a jakby papiery pewnie są drugorzędne. Ja przetłumaczyłam przysięgle swój dyplom ukończenia 1. klasy liceum Piątka wspaniałego w Oliwie Gdańsku i oni to po prostu tak, okej, świetnie zdała i przyjęli to jako po prostu wyniki maturalne. No. Czyli byłaś jednym słowem bezczelna. Dalej to jest. I dalej jesteś. Polecam bardzo wszystkim być. Bo mówisz, że pracowałaś po nocach, wiesz, w barze i tak dalej, nie? Kurczę, miałaś 16 lat, rozumiem, że jakby sama też nie wylewałaś za kołnierz, no bo umówmy się, 16 lat, no to też rodzice też nie wysłali mi złotówki, nie? To też musiałam dodać. Nigdy. Wiesz, to co było twoim motorem, że ty się, powiedzmy, nie stoczyłaś? Wiesz, to jest ciekawe, tak. Ostatnio, wiesz co, siedział tutaj mój wspaniały stylista z Londynu, Peter Aluan, którego kocham. I siedział z Karoliną Wawrą, też moją wspaniałą przyjaciółką, siedzieliśmy w Bibendzie. Wspaniałe miejsce. Wspaniałe miejsce, tak, warszawskie polecam. I sobie tam siedzimy
I ona chyba zapytała Petera, jak to w ogóle jest z tą Leną, skąd ty ją znasz? On mnie znał wtedy, z tego Londynu. I on powiedział, wiesz, to było niesamowite. Bardzo piękne to było dla mnie to usłyszeć, więc tak się pochwalę jego słowami, albo odpowiem na twoje pytania, ale czuję, że to jest jakaś taka chwalenie się o tym, ale że on mówił, że to było niesamowite, że my wszyscy, a starszy był ode mnie pewnie z 5 czy 8 lat, byliśmy, to było takie środowisko queerowe mocno, wręcz takie cabaret jak Liza Minnelli, że oni wszyscy w ogóle performowali, były imprezy, moda była tam mocno obecna w tym świecie, w którym ja się znalazłam pierwsze swoje bezpieczeństwo, bo mieszkałam, wiesz co, ja byłam, dzięki temu trójmiejskiemu artystycznemu świadkowi, ja bardzo się szybko odnajdowałam w sferze sztuki i artystów. I gdzieś tam w ogóle na ulicy, wiesz, na ulicy poznałam Petera, dosłownie. I on w szybki sposób razem z jeszcze takim drugim homoseksualistą, mówię o tym tylko dlatego, że to był taki świat bardzo właśnie queerowo, modowo, jakiś bezpieczny. Mężczyźni, którzy byli bezpieczni. Bezpieczniejsi być może nawet już nie kobiety by były, bo stałam się ich trochę taką lalką, którą przebierali, ale też i mieszkałam właśnie w mocno homoseksualnym domu, znaczy z gejami świetnymi i oni się mną gdzieś opiekowali, ale oni imprezowali całą noc, brali różnego typu rzeczy, które pozwalają ci imprezować całą noc, a ja nie. Ja wtedy, jak oni wychodzili do pracy, na imprezę, to ja szłam do baru, wracaliśmy pracować, wracaliśmy o tej samej 5 i rano, piliśmy sobie herbatkę, oni po imprezie, a ja po pracy, po czym wstawałam o 9 rano czy której i szłam do szkoły. I on powiedział, Peter, że on do dziś jest moim stylistą już teraz jakby oficjalnie. I on powiedział, że wtedy czuł, że jakby miał na coś zainwestować wszystko, to bym była ja. Przez to właśnie, że po prostu, ale wiesz, to się znowu, jak popatrz w tył, wzięło stąd, że właśnie nie miałam tych granic, czyli czegoś takiego, że rodzice mówili, musisz iść na zajęcia dodatkowe, albo musisz iść na ten niemiecki, co ci kupuję rano, albo w ogóle cokolwiek musisz, to ja błagałam o to, żeby móc mieć ten niemiecki proces, tam cokolwiek, na co muszę iść, że jak już miałam szkołę, to po prostu tam zapieprzałam, nie? Bo nikt mi tego nie kazał robić. Okej, próbuję to zrozumieć, bo to rozumiem, że właśnie chodziło o to, bo to wiesz, jakby wyobrażam sobie, że właśnie twoja droga mogła pójść w bardzo różny sposób. W sensie, gdy się wychowujesz w domu bez granic, to czasem ten brak granic może być niszczycielski, a w twoim wypadku to cię jednak wzmocniło i stworzyło ci motor, w którym ty musisz sobie sama stworzyć jakieś ramy i właśnie stworzyć sobie jakiś swój świat, który da ci jakieś właśnie poczucie względnego bezpieczeństwa, nie? Tak, myślę, że to jest jakieś klasyczne nawet, bo wiesz, jeżeli ja po prostu trochę zbierałam swoją mamę czasami po prostu z podłogi na imprezie, to raczej się nauczyłam być tą twardą zbieraczką niż tym, co go trzeba zbierać. No już nie mogłam ja też się staczać. Wiesz, co chodzi? To trochę tak jest. Że dlatego naprawdę ja się bardzo zastanawiam, jak teraz moi przyjaciele i znajomi różni, którzy właśnie świetnie sobie radzą i mają super kasę i w ogóle i tak dalej. I tak się opiekują tymi dziećmi, to ja się martwię. Rozumiem, no. Naprawdę. Tak. No to jest ciekawe, wiesz, no ja teraz też, wiesz, no ja też, wiesz, jestem z takiego domu, w którym, no nie mogę powiedzieć, że miałam jakby poczucie bezpieczeństwa, wiesz, też tam był, nie wiem, alkohol i tak dalej. Więc ja musiałem się też jakby w pewnym sensie zmotywować i stworzyć. Sam sobie musiałem wymyślić trochę siebie, nie? W sensie nikt mi nie powiedział, rodzice nie powiedzieli mi, co ja mam robić. Więc ja musiałem sam się dowiedzieć, co ja chcę robić. Tak. A pierwsze 6 lat dziecka to jest moment, w którym się po prostu synapsy w mózgu tworzą, które potem całe życie próbujemy właśnie na terapii odkręcić albo hipnozie. I to są te rzeczy, że o Boże, to jest stąd, to jest wszystko od mamy albo od taty. Tak. I to są przestrzenie, które przez nasze jakby traumy od naszych rodziców nakładamy na nich albo powielenie tego, co robili nam rodzice. Czyli jak ja byłem ofiarą, to teraz ja będę katem. To jest taka, wiesz, totalna surowość, czy tam, kontrola okropna, którą być może czasami ludzie mają jako powielenie, czyli nie są przeciwieństwem swoim rodziców, tylko powielają. Albo właśnie wręcz przeciwnie, moi rodzice się mną tak nie zaopiekowali, więc ja się teraz tak tobą zaopiekuję. W każdym razie nakładamy jakieś swoje traumy na to dziecko i po prostu dziecko ma nagle 6 lat i ma już tak grubo połączone, po prostu możesz sobie to zobaczyć, zgooglować. To jest tak piękne i tak ważne, żebyśmy, też nikt nas tego, przynajmniej nie pamiętam, żeby uczył w szkole, komórki, jak szukają kontaktu mózgowe i one po prostu takie wystawają takie rączki i tak się spotykają nagle i po prostu jest nagle i ten kontakt to jest akcja-reakcja, czyli to jest na przykład potem boję się, więc stresuję się, więc łapię za papierosa, ale na początku to mogłoby być
no nie wiem, w moim przypadku w negatywny sposób, w sensie w negatywny sposób tej mojej wolności to był taki, że miałam takie, czy ktoś mnie w ogóle widzi? Nie widzi. No dobra, to idę po prostu sama ratować świat, czy siebie, czy... I to jest mój takie, że jak w stresie po prostu chcę pomóc wszystkim naraz, coś tam, nie? Że po prostu bardzo się te synapsy potem tworzą i potem trzeba się namęczyć, żeby to poodkręcać, nie? Więc jak się strasznie nie damy tym dzieciom pogubić trochę jakoś tak, żeby te synapsy się rozwinęły w jakąś taką sferę mistyczną, magiczną, którą dzieci mają totalnie, są geniusze, dzieci są geniusze, bo jak się rodzisz, to jeszcze dopiero co byłeś w takiej sferze wyprysku DMT w twojej szyszynce. To się do chemii i biologii się nauczymy, że kiedy się rodzimy i umieramy, to taki gland w naszym mózgu, który się nazywa szyszynka, wypryska z siebie coś, co też wypryskuje, kiedy śnimy. Więc dzieci wychodzą jeszcze z tego dosyć bardzo mistycznego, magicznego, wiesz, pana Kleksa świata i potem ludzie mówią, nie, życie nie jest takie, jest wstrętne, złe, tego się bój, tu nie idź, z obcymi nie gadaj, bo są beznadziejni. Powiem ci, to jest coś, czego ja się uczę od mojego syna, który ma już 15 miesięcy i on na przykład uwielbia patrzeć na cienie. Jak tylko wiesz, w nocy, dzisiaj się obudziło o 6 chyba tam 20, teraz ja z nim śpię. I jak wiesz, zobaczył, że jest jakiś taki, wiesz, tam spod rolet, taki, wiesz, fragment światła się wyświetlił nad szafą, to po prostu tak patrzył się, wiesz, zaczarowany, wiesz, to było tak piękne, wiesz, móc też partycypować w tym, właśnie w takich zachwytach, na które ja bym nie zwróciłbym na to już uwagi za bardzo, nie? Nie no, to są mistrzowie. Dzieci to są mistrzowie, naprawdę. Zwłaszcza jeśli nie zdążył ich świat, rodzic czy ktokolwiek po prostu oduczyć tego, co widzą i chcą widzieć. Ale co? Ta nasza rozmowa to już, wiesz, tak w różne strony meandruje, ale dojdziemy. Przy smyku powinniśmy pewnie... Tak, przy smyku powiemy na pewno. Ale poczekaj, jeszcze powiedz tak w skrócie, bo z Londynu wyjechałeś do Los Angeles. Co robiłaś właściwie w Los Angeles? I co chciałaś tam? Co robisz? Bo też tam jeździsz? Z Londynu jeszcze był Nowy Jork po drodze. To taka była naturalna progresja, bo po prostu Nowy Jork jest po drodze. I bliższy chyba Europie w jakiś sposób. W sensie ja bym nawet nie wiedziała, jak ugryźć Los Angeles, bo to jest miasto, w którym, wiesz, bez samochodu nie przetrwasz. To w ogóle jest kulturowo po prostu wystrzał w inny świat. Więc na szczęście był ten Nowy Jork, który był mi okropnie bliski. Nawet bliższy, muszę ci powiedzieć, niż Londyn. W sensie jak ja wjechałam do tego Nowego Jorku, to poczułam, że to jest w ogóle, ja wszystko rozumiem. Że to się naprawdę jakoś rymuje z tym trójmiastem lat 90., w których się wychowałam, sztuką, artystami, jakąś takim brudem, nawet stylistyka, jeśli chodzi o, nie wiem, o modę, czy jakaś taka Europa, która nie jest właśnie taka francuska, ale też jest na jakimś takim wysokim poziomie świadomości, tak jak, wiesz, byli gdzieś tam moi rodzice, ale jednocześnie, kurczę, po prostu brudna i żywa i surowa. Więc ten Nowy Jork był dla mnie ekstra ważny i tam mieszkałam 3 lata, robiłam teatr. Ja zawsze za teatrem goniłam. Do Trójmiasta też zaczęłam w teatrze grać. Kocham, ale niestety dawno mi nie było, nie miałam szansy, po prostu nie byłam w jednym miejscu wystarczająco długo. Choć mam wielką nadzieję, żeby to się zmieniło i żebym wróciła do teatru, kiedy jak najszybciej się da. Ale teatr był najważniejszy. Ja w ogóle nie miałam ochoty grać w filmach wcześniej. I teatr, w którym byłam w Polsce, Trójmieście, najlepszy po prostu na świecie, świetny. Już pomijając te klasyki, to po prostu dalej teatr w Polsce, jedno z najsilniejszych pilarów, myślę, w ogóle naszej sztuki. No i tak dalej. No to w Nowym Jorku też świetnie. A zakochałam się w Nowym Jorku i w Nowym Jorku będąc w ziomeczku, z którym stwierdziliśmy, że jak mamy być razem na zawsze, miałam 19 lat, on 21 i już na całe życie, to musimy sobie zacząć to całe nowe życie w jakimś miejscu, w którym oboje nie mamy po prostu korzeni i więc po prostu wymyśliliśmy sobie to LA. Ja też miałam z tym LA takie, ja nigdy nie miałam takie Hollywood, chcę być aktorką, coś. Jak pojechaliśmy do LA, to jest, słuchaj, w 21 roku, miałam 21 lat i ja przez pierwsze jakieś 5 lat, jak się dowiedziałam, że tam nie ma teatru, bo nie ma, to w ogóle miałam tak, co? Mam jakoś gonić karierę, robić jakieś, wiesz, bardzo złe produkcje. Ja po prostu tak dobrych twórców czytałam w tym teatrze, że, wiesz, grać jakieś takie role, które mogłam w ogóle próbować dostawać. Tak, i na te castingi i tak dalej, nie? Ale próbowałaś? Uczestniczyłaś w tym jakoś? Na początku, ale to była taka, wiesz, próba po prostu takiej kompletnie w ciemno i to było bardzo złe, te teksty przede wszystkim, że ja nawet nie chciałam iść na casting i wiesz, byłam zbyt bezczelna, żeby to robić.
i dobrze. No i przez 5 lat z tym Adrianem, z którym się wtedy bujałam, wzięliśmy furę bez dachu starą z lat 60., rozwalającą się, bo nas było na nią stać. I po prostu przejechaliśmy Amerykę wszerz i wzdłuż i wszerz. I zrobiłam sobie przerwę. I piliśmy whisky w barach na środku niczego. Facet z wężem wchodził, jedliśmy węża, zupę z żółwia i po prostu przeżyłam życie na maksa, wiesz? I ja po tym 5 latach, jak już stwierdziłam, że potem zaczęłam powoli wracać, ale potem stwierdziłam, że zacznę w ogóle pisać. No i gdzieś tam od pisania powróciłam do grania z tej przestrzeni i oczywiście dostałam zaproszenia do Króla. Kiedy się poznaliśmy, to było takie wyrwanie mnie z tego świata, w którym sobie żyłam w LA. Jak to się wydarzyło wtedy w ogóle, że z tego LA jakoś nagle do tego Króla Jana P. Matuszyńskiego, który swoją drogą właśnie jesteś reżyserem serialu Przesmyk. Tak, nawracamy. No oni mnie po prostu tutaj wyłowili. To była taka akcja piękna dla mnie. Też się schlebiam sobie opowiadając ją, wolę, żeby o tym mówił kto inny, ale naprawdę tak było, że tak świetnie napisał Szczepan Twardoch książkę Król i te postaci są tak jasne i wyraźne, że trudno je obsadzić. I jest postać Anny Ziembińskiej, więc oni po prostu szukali tej Anny Ziembińskiej, żeby była niezłą łobuziarą, i wyrwaną z kontekstu w takim. No tak, ale jak ktoś wpadł na to, że taka łobuziara właśnie siedzi sobie w LA i popija whisky, zajadając zupę z węża. Piotr Bartuszek, uważam, że jest po prostu genialnym reżyserem castingu, który szuka. I oni faktycznie, potem opowiadały mi chłopaki, że Michał Żurawski miał 1500, 100-900 castingów ze wszystkimi polskimi aktorkami, z polskimi. Potem już przychodziły modelki, bo stwierdzili, że dobra, może chociaż niech ona będzie jakoś taka totalnie, striking, bo chodziło o to, żeby postać Shapiro słabła i po prostu nie dźwigała przy jakiejś młodej blondynce. Co jest bardzo trudne, kiedy jest to, taka postać jak Shapiro. No i faktycznie, jak już Piotrek Bartuszek mnie zaprosił, żebym nagrała casting. A skąd Piotrek Bartuszek ciebie znał? Słuchaj, dodał mnie na Facebooku. Okay. To było jakieś połączenie przez Martę Habior w ogóle i Martę Lewandowską, które miały wtedy jakąś firmę No Sugar Films, czy coś. Tak. Więc, i to Marta Habior do mnie faktycznie napisała, którą spotkałam, wcześniej gdzieś w Polsce, raz coś tam, czy i że po prostu ona napisała, że odezwie się Piotrek Bartuszek. Ale potem... Słuchajcie, kochani, właśnie ci, którzy nas słuchają, są wannabe actors czy artists, whatever. Tak to się dzieje, nie? Jakby właśnie jakieś kompletne przypadki czasem, nie? Tylko ja bym podbiła to słowo przypadku i właśnie powiedziała, że przypadek, uważam, nie istnieje. Okay. Tylko istnieje właśnie gdzieś tam, to wracając do tego, co mówiliśmy na początku, jakaś taka afirmacja. Tak. Nie? Tak. I przyciąganie. Tak. I wydaje mi się, że to, że ja właśnie powiedziałam nie temu wszystkiemu, co mogłabym robić, grać sprzątaczki, czy co tam w różnych tam filmach w LA i po prostu się starać. A gdyby nie to, że powiedziałam, w ogóle nie, to nie jest dla mnie. Ja zrobię coś świetnego, tak jak ci świetni twórcy, czy świetna sztuka, którą mi pokazali moi rodzice i nie inna, bo nie i ble, to wiedziałam, że tak będzie. To przypływa, że to trzeba jakby afirmować takie rzeczy. Masz rację, tak słusznie. To ja tak może jakoś tak to umniejszyłem może, w sensie... Tak, ja walczę z słowem przypadki bardzo mocno, bo... Słusznie, masz rację. Ja to tak widzisz, tak bezjednie wypowiedziałem, bo tak to się mogło wydawać, ale nic nie dzieje się bez przypadku. To też tak do końca, nie? Jakby... No. Ja jakoś tak mocno czuję, to też cała, jakby fizyka polega, kwantowa i matematyka kwantowa i mechanika kwantowa polega na tym, że i to znowu nie są jakieś widzici, tylko w książkach jest napisane, że wszystko jest relatywne znowu i to wszystko jest jak magnet, przyciąganie. Nie? I tak jak mówiliśmy teraz o tym Lynchu, czy o tych dziwnych rzeczach, które jedno, drugie ciągnie i póki nie ma tej Umy Thurman, która wyciągnie ten miecz i powie już nie z tą narracją, smutku, ciężkości czy radości, bo też można sobie w drugą stronę, nie polecam, ale można, jak ma się ochotę, to można płynąć dalej w jakby więcej tego samego. A w tym LA jeszcze powiedz tak w skrócie, co tam robiłaś? Tam też pracowałaś? Czy jakoś udawało ci ze skórniaków jakoś tam funkcjonować? Jak to wyglądało? Trochę ze skórniaków. Mieliśmy takie oferta, że w Nowym Jorku ja poznałam tego mojego Adriana, bo oboje byliśmy po prostu ładni i ja byłam już taka chuda, więc ten był wtedy bardzo jakiś taki popularny ruch modowy, heroin chic. Więc ja byłam heroin chic, czyli bardzo chuda i wory pod oczami. Kate Moss to jest taki, Chloe Sevigny też z tego się wywodzi. Ja trochę jestem taka heroin chic. To jest dobre, bo jak masz tłuste włosy, to zawsze powiesz, tak jak ja noszę. Dzisiaj stwierdziłam, że to jest taki heroin chic look. Tłuste, że chciałam. Tu ten.
Więc to i mi zawsze tak. I to działało, więc ja tam zarabiałam kasę, wiesz, jako modelka w tym Nowym Jorku trochę. Poznaliśmy się na sesji zdjęciowej z tym Adrianem i stwierdziliśmy, że mamy dość bycia modelami. Przeprowadziliśmy się do LA, ale oni jeszcze co jakiś czas ktoś nas chciał fotografować, więc czasami na przykład jechaliśmy do Arizony albo New Mexico i jakaś marka, na przykład, nie wiem, szwedzka, raz była szwedzka marka, która przyjechała z nami robić taki road trip i my jechaliśmy, po prostu robiliśmy swoje, a za nami jechała fura z fotografem i po prostu mieliśmy to robić, co chcemy, tylko w ciuchach jakichś, no. Fajnie. Tak, ale widzisz, można, jak się tak stwierdzisz, że chcesz coś innego, to się okaże, że na to jest bardzo dużo przestrzeni i tylko trzeba było sobie to wyobrazić. Ale żyliśmy za 2 złote, w sensie my, Adrian też był z jakiejś takiej psychodelicznie bogatej rodziny, typu, że helikopterami latali i w Nowym Jorku, ale jak się dowiedzieli, że on po prostu wszystko rzuca i jest ze mną, to powiedzieli baja bongo, złotówki nie dostaniesz. No co on powiedział, że okej, super. On był, jak zobaczysz film Anora, to jest totalnie to. Okay. Ja byłam jak ta dziewczyna, a on był jak ten Rusek, tylko że nie był Ruskim, z takiej rodziny, tylko że tak jak w filmie Anora on mówi wezmę z tobą ślub, a potem jednak idzie do mamusi, to Adrian powiedział, że poszedł do końca w tym temacie. Co teraz Adrian robi? Nie wiem, byliśmy sobą 8 lat, po czym się rozstaliśmy i on... W sensie on mnie zdradził i zostawił, a potem jego ojciec umarł i dostał w spadku to wszystko i już się do mnie nigdy nie odezwał. Więc nie wiem, ale ostatnio o nim myślałam. Potem miał karierę modelingową taką dużą w Paryżu. Adrian John Hurtado, można go sobie zgooglować. Bo bardzo przystojny mężczyzna. Też, ale potem poszedł mocno w taki heroin chic, więc tak chudły w oczach. Bogaty jest, ma dużo kasy. Znaczy, no, jak się rozstał z tobą, to rozumiem, że rodzice wtedy go może przytulili z powrotem. Rozstał się ze mną w momencie, kiedy umarł jego ojciec, więc po prostu to było jakieś też dosyć celowe. Ale jakby super, spoko, nie ma problemu. Ja mu potem napisałam jednego maila, tak, byliśmy są tak długo w ogóle, co u ciebie? A nie odpisał. Smutne. Po 8 latach? No, I don't give a fuck. Ja się cieszę, bo to wiesz... Ale ty masz właśnie, widzisz, to jest to, nie? Że kurde, jesteś z kimś 8 lat, piszesz do niego maila, ten koleś ci nie odpisuje, a ty dzisiaj tak, fuck it. Tak, to dobrze, to są wskaźniki, to są drogowskazy, wiesz? Jak ci się w życiu dzieje takie coś, co ci mówi, jeżeli jesteś właśnie taki gdzieś tam skupiony na jakiejś swojej drodze, która wydaje ci się, albo wychodzi z serca, czy z jakiegoś, że spoko są, to dobra twoje ruchy, i masz jakąś wizję albo... plan na robienie czegoś fajnego, czy sztuki, czy czegokolwiek i oddanie się temu i nagle dostajesz w pysk, bo ci się, nie wiem, zgasną wszystkie światła w środku wywiadu, to też jest, to nie jest przypadek. W sensie przypomnij sobie dokładnie, jakie pytanie mi zadałeś. No pamiętam. Jak zgasły wszystkie światła. Nie, no to jakiś kosmos. No, dosłownie kosmos, no. Więc powiedział Jim Carrey, którego ubóstwiam, life doesn't happen to you, it happens for you. I to jest tak, że nie wiem, nawet pracowałam ostatnio, robiąc też research z dużą ilością pacjentów rakowych, którzy na swojej drodze wyjścia z tego, kiedy już medycyna taka klasyczna powiedziała, że już pan umrze, czy pani umrze, nie ma dalej, to zaczęli szukać alternatywnych dróg i te alternatywne drogi doszły do tego, że ten rak też jest for you. Czyli, że to nie jest tak, że ja biedny dostałem tego raka, tylko to po prostu tak już ci się skumulowało coś, czego tak długo nie widziałeś, że już kosmos nie wiedział, jak inaczej ci powiedzieć, więc cię po prostu zatrzymał w tym raku. Jeżeli zajrzysz w to, skąd on powstał, no to jakieś magiczne sytuacje uzdrowienia są nie takie rzadkie. Nie? Że jeżeli przyjmujesz świat z taką pełną odpowiedzialnością za wszystko, co ci się wydarza, cały czas, nawet typu zgaszenie świateł, to jest tak uwalniające, bo zamiast, tak jak większość ludzi na świecie, zwalanie wszystko na wszystkich, kogo możesz, to biorąc odpowiedzialność, ale nawet nie taką, że to jest moja wina, tylko że to jest my doing, że okej, tak? To miałem coś, to tu mam się spywirować. Ale to też jest, czy to jest jakby też twoje dziedzictwo jakby właśnie z dzieciństwa, czy to jest coś, jakby, czy ten sposób reagowania na rzeczywistość, bo o tym mówimy, to jest właśnie to jest unikatowy. Ja, wiesz, znam oczywiście różne osoby, które też tak myślą jak ty, ale to nie jest takie częste, w sensie to jest fajne. Ja lubię właśnie taki, wiesz, ja nie miałam na kogo zwalić. Stosunek do rzeczywistości. Ja nie miałam na kogo zwalić, wiesz. Miałaś, oczywiście, że miałaś. No, mogłaś powiedzieć, rodzice spieprzyli mi życie. Mogłaś, i wiesz, i mogłabyś tak do dzisiaj, wiesz, funkcjonować, wiesz, robić coś smutnego w życiu. Tylko, że ja bym się już wylała w jakiś, po prostu zupę. W sensie nikt by mnie nie podniósł, Wiesz o co chodzi? Ja po prostu jakbym się tak zlała,
to gdzie ja bym tak miała płakać? O, ja nie mam gdzie płakać. Wiesz co, ja muszę cały czas... Już teraz bardzo mam piękny moment w życiu, w którym dostałam przestrzeń twórczą, zwłaszcza w naszym kraju Polska. Wiesz, to jest dla mnie... To jest dla mnie bezpieczeństwo, o którym mówimy od początku. Że ja mam swoją sztukę. I że ta sztuka jest odbierana w sposób taki, że ludzie tacy jak ty ze mną rozmawiają i mówią, o wow, w ogóle, no to czuję, okej, no to jestem ja i moje to dziedzictwo, jak powiedziałeś, i to jest, i ja to chronię i tak dalej, nie? A jak to jest ważne, no to jest ciągły rozwój i podstawą do tego, żeby móc jakby dawać z siebie i tworzyć nie dla jakiegoś ego, tylko dla jakby, może nie wiem, tematu jakiegoś, to jest słuchanie cały czas. Czyli słuchanie też symboliki, która do ciebie mówi, nie? W tym znalazłam bezpieczeństwo totalne. Wiesz, ktoś znajduje Boga, ktoś znajduje religię, ktoś znajduje sport, ktoś znajduje coś tam, ten, który nie miał, nie? W sensie, jeśli nie masz w domu, to znajdziesz gdzie indziej. A ja znalazłam właśnie takie, bo to wszystko w tym jest. Jakby to nazwać jednym słowem? Wiesz, to jest jakaś taka... Droga? Opowiadasz właśnie jakąś taką... Jakiś taki pozytywny wariant właśnie historii, która wydaje mi się mogła się skończyć strasznie źle, a realizuje się jakby pięknie i rozkwita i to jest coś dla mnie takiego, wiesz... Ja myślę, że to jest jedno z na pewno pilarów tego jest to, że ja nie obwiniam innych. No. Bo jakbym obwiniała, no to już nie wiem, wszędzie, na każdym levelu bym się po prostu już mogła zakopać. Tak. Bo wydaje mi się, że jak się nie pogodzisz i nie przetrawisz tej swojej sytuacji rodzinnej, a w rodzinie zawsze dzieje się coś złego. Tak. Oczywiście czasem są to, wiesz, mówimy o ciężkich sytuacjach rodzinnych, patologicznych i tak dalej, ale jeśli będzie się tkwić jakby w tym właśnie obwinianiu swoich rodziców, to na dobrą sprawę skończysz na tym, że będziesz wszystko na każdym aspekcie swojego życia obwiniać właśnie innych. Ja też powiem tak i dokładnie, a to jest po prostu totalnie cały czas notorycznie w kółko. W sensie z kim się nie pójdziesz spotkać na kawkę, możesz sobie się zabawić w taką zabawę. Obserwacja dyscyplinarna, szukania, kiedy kto to robi i to jest wszystko cały czas, nie? I mówić wtedy ludziom, a nie obwiniaj tego swojego chłopaka, żony, dziecka, matki w ogóle za twoje nieszczęścia. Polski. Kochamy obwiniać za wszystko Polskę. My to mamy łatwo w Polsce, bo zawsze można zwalić wszystko na Polskę. To prawda, tak. Od szarości, po sąsiada. Tak. I w związkach, że też ci niszczy życie. Polecam. Nie? To jest też taka radykalna odpowiedzialność. To jest pilar dla mnie budowania czegokolwiek. Odpowiedzialność za siebie. Tak. I za świat, który przeżywam w jakiś sposób. Bo idąc dalej, to już jest może dla jakichś już zaawansowanych i tu idziemy w ten Matrix, ale jak rozczytasz się o fizyce kwantowej, to okaże się, że to jest ta relatywność, że nic nie jest stałe. I że to wszystko jest jakąś refleksją twojego wyobrażenia na temat tego, co jest możliwe. Czyli jeżeli żyjesz w wierze w to, że nie wiem, tak jak ja bardzo mocno miałam i myślę, że jest gdzieś tam mocno polskie, że kasa jest bebe, że albo że jest niepotrzebna, albo że jest, że o niej się nie mówi, nie? I że jest zarezerwowana dla jakichś w ogóle złych ludzi, że to źli ludzie są bogaci, nie? Tak jak widziałam teraz właśnie, jak moi przyjaciele i bliscy mi ludzie reagowali na cierpienie i katastrofę w Los Angeles versus jak reagowali na sytuację w Gazie czy na Ukrainie. I mnie to było jedno z takich najbardziej przejmujących momentów w moim życiu, kiedy zobaczyłam, że reagują inaczej, bo LA kojarzy się, bo to też jest nieprawda, że tam są tylko bogaci ludzie. Tam jest cała masa w ogóle cudownych, pięknych, wspaniałych ludzi, którzy całe życie swoje poświęcili temu, żeby sobie zbudować ten jeden dom w Altadenie, który spłonął już. Czy z Compton, w ogóle czarna community się wreszcie przeprowadziła pierwszy raz właśnie do Altadeny, która też cała spłonęła. Ale jakby pomijając to, że właśnie bogacze są jakby źli. No tak, i że dobrze im w gruncie rzeczy, nie? Że... Tak, i opowiadam o tym dlatego, że jeżeli mamy taką głęboką wiarę, że kasa jest jakby bebe, to przysięgam ci, nie będziesz jej miał i będziesz w przestrzeni, w której nikt jej nie ma, bo sobie to stworzyłeś. Albo tak jak teraz ostatnio sobie bardzo się skupiałam na cierpieniu świata i myślę, że kolektywnie bardzo wiele osób się bardzo skupia na cierpieniu świata. No i wydarzają się takie rzeczy, jak mówiliśmy na początku, po prostu coraz szybciej i mocniej. Więc tym bardziej myślę, że to jest teraz moment, w którym ja też wyszłam z tych swoich jakichś takich naprawdę głębokich smutków ostatnie 2 tygodnie, aż się nie mogłam poznać. I wyciągnęłam ten miecz i powiedziałam sobie
wake up, bo świat potrzebuje dobrej myśli i dobrej energii i jakiegoś takiego uśmiechu. Zastanawiam się, czy taki rodzaj pocieszenia i dobrej energii przyniesie serial Przesmyk. Ale w sumie, wiesz, on opowiada o takiej kobiecie, która no też na pewno czuje się odpowiedzialna za siebie i też czuje się odpowiedzialna za świat w sumie. Tak. I też nie płacze za swoje problemy. To na pewno. Znaczy płaci wysoką cenę też, nie? Bo, tak. Bo to jest w gruncie, że właśnie może nakreślmy ten. To jest w ogóle serial szpiegowski. Rzadki gatunek w polskim filmie, serialu. No i ty grasz tam główną rolę i masz tam misję do wykonania i płacisz wysoką cenę za tę misję. Wiesz co, Ewa którą gram, płaci taką główną cenę za tą misję, której widzisz, ja nie płacę, bo zobacz, siedzę tu, mam ładne kolczyki i ktoś to będzie oglądał, a czasami, wiesz, chodzę, dostanę jakąś nagrodę i się śmieję, uśmiecham, więc dostaję oklaski. To Ewa ich nigdy nie dostała, nie? I robi to wszystko totalnie enigmatycznie. I ja też bardzo chcę to zaznaczyć, że dla mnie ten serial, ja w ogóle nie chciałabym myśleć o tym jako o serial i zachęcam widzów, trochę rozmawialiśmy, żeby myśleć o nim jak to, w czym Jan P. Matuszyński jest najlepszy, czyli jak po prostu jedna wypowiedź. Czyli film po prostu podzielony na akty 6 ich. I czy macie to czas, żeby zobaczyć to w jeden wieczór, czy po prostu we dwa, to bym bardzo polecała. A naprawdę bym apelowała, żeby nikt nie oceniał albo się wypowiadał za bardzo, póki nie zobaczy 6. Spojrzałam się teraz na Prusta, 6 tomów. A nie, jest też 7. Ale mniejsza jest 7 niż pierwsze 6. No to u nas nie ma nawet 7 tomu Przesmyka, ale jest 6. I faktycznie oglądasz, bo ten serial jest w jakiś sposób nie klasycznym szpiegowskim serialem, którego moglibyśmy się spodziewać, chcąc kina akcji, który się kojarzył mi nawet z Nikitą Luca Besson, czy w ogóle z kinem Luca Besson. Twój syn nazywa się, mogę powiedzieć? Oczywiście. Leon, niczym, Leon profesjonalista i w ogóle tego typu kino, które wielbię, które jest jakąś taką gatunkową wariacją na temat, nie? Czy to są kostiumy, czy to są... Znaczy tutaj mam wrażenie, że właśnie w Przesmyku ten kostium czy scenografia jest taka dosyć klasycznie szpiegowska w sumie, nie? Tak, dla Janka... W tym względzie mam wrażenie, że ten taki właśnie scenografia, kostiumy, to jakoś wszystko gra, tylko inaczej jest że tak powiem, jak się spojrzy z perspektywy na tę całą opowieść od początku do końca właśnie, to wtedy rozumiesz, że ten pomysł na kino szpiegowskie jest jednak dość inny niż klasycznie. Tak, i uważam, że to jest Janek Matuszyński jest w tym specjalistą i uważam, że to jest bardzo ciekawa rzecz i że bardzo polecam ludziom to zobaczyć w ten sposób, bo tak, nie ma tej gatunkowości takiej komiksowej czy powiedzmy wymyślonej, ponieważ jakby świat, w którym jesteśmy teraz, bo to się dzieje w 2021 roku, na trójgranicy polsko-białorusko-rosyjskiej, tak, gdzie Przesmyk Suwalski jest, czyli jakby napięcie graniczne jest tam po prostu totalne. Sytuacja, która tam się też dzieje, jest tak jak dla nas bardzo lokalna, to totalnie też globalna, no bo to, co się tam wydarza, zwłaszcza teraz po wynikach wyborów na amerykańskiego prezydenta, jakby tam sojusz czy jakieś takie porozumienie między Donaldem Trumpem a Putinem jest jakby dla nas pewnie stresujące, albo na pewno. A nie wiedzieliśmy, jakie będą te wyniki, więc to jest jakby sytuacja, która w bardzo małym po prostu w suwałkach może mieć wpływ na cały świat. Dlatego w ogóle uważam i mam nadzieję, że to będzie obejrzane na całym świecie, bo to jest jakby bardzo jakby ważne też, żeby moi znajomi w Stanach na przykład dowiedzieli się więcej i jakby nauczyli się o tym, co się dzieje w ogóle tutaj w Europie, bo uważam, że to już teraz nie jest tak, że może nas coś nie obchodzić, bo to zaraz nam po prostu zapuka do domu. Tak. No to Janek Matuszyński stwierdził, zresztą tak jak robi we wszystkich swoich filmach, że po prostu się będzie bardzo skrupulatnie opowiadał prawdę. Więc ten serial ma tempo, rytm, nerw i tak dalej, taki jakby miał naprawdę. Do tego stopnia, że kiedy dojeżdżasz z Ewą do końca, to ta jej jakby podróż bije cię, czy łamie cię, czy dźgacie, czy po prostu rozwala cię w zupełnie inny sposób, niż byś sobie myślał klasyczne kino szpiegowskie to zrobi po prostu szybkim zwrotem akcji, montażem i czymś tam od początku, tylko to jest trochę psychologiczny portret kobiety enigmy. I powiedział Janek piękną rzecz, ostatnio jak mieliśmy wywiad wspólny, że
to jest dla niego fascynujące, że najprawdziwiej mógłby opowiedzieć historię tragiczną takich agentek tajnych, które naprawdę teraz tam pracują, że one nie mają tożsamości, one nie mają nic. I wiesz, jesteś na końcu 6 odcinka i to trochę wtedy mogłoby się dopiero zacząć. To prawda, tak. I ja myślę, że od strony takiej, wiesz, psychologicznej tam jest taka ładna klamra, która też pozwala tę bohaterkę może trochę lepiej zrozumieć, ale wciąż rzeczywiście nie za wiele o niej wiemy na końcu tak naprawdę. I to jest ciekawe. I to jest też, no myślę, twoja zasługa w ogóle, że przez, wiesz, 6 odcinków kamera, wiesz, nie odpuszcza ciebie na moment. No, to jest duża rzecz. Starałam się jakoś bardzo też służyć reżyserowi i temu jakby, co on potrzebuje i jaką on ma wizję. I to faktycznie ściąganie z siebie, a nie nakładanie no było takim kluczem. A to super mieć taką możliwość, bo to wiesz, możesz naprawdę no podszkolić swoje jakieś, wiesz, nawet po prostu totalną kontrolę nad twarzą, nie? Żeby nie czuć, dopowiadać, pokazywać, a to często robimy nieświadomie. No wiadomo. Nie. Tak sobie jeszcze, wiesz, myślę, bo jakby myślę, że też przesmyk tego dotyka, tego właśnie, wiesz, takiego tego, w czym jakby jesteśmy, jakby takiej nerwowości dużej, jakby, wiesz, w świecie. No teraz też te pożary w Los Angeles. Ja się domyślam, że z tej perspektywy, zresztą to też jak obserwowałem twoje rolki, chyba na fejsie mamy się jako to, że jakby też no, pożary w Los Angeles dotykają cię jakoś wyjątkowo osobiście. Możesz też trochę o tym opowiedzieć jeszcze, bo czym dla ciebie jest ta tragedia? Ty w ogóle jesteś obywatelką amerykańską też, czy... Tak, tak, jestem. No właśnie, wiesz, bardzo ta tragedia jest dla mnie formująca. Nie spodziewałabym się, że aż tak cokolwiek mogłoby być dla mnie formujące, bo to naprawdę ostatnie 2 tygodnie wiem, że jestem inną osobą. Z wielu powodów. Jedno to jest ta taka bezmoc, niemoc tego, że jestem tu. A to już pomijając to, że wiesz, musiałam sprawdzać po prostu na tym po prostu iście z Gotham wyglądających, wiesz, cały czas sprawdzałam Fire LA Live i co tam się dzieje, żeby sprawdzać, czy na przykład, nie wiem, mój samochód nie spłonął, czy moje rzeczy nie spłonęły. To jest najmniejszy problem, a największy był, czy wiesz, moi znajomi jeszcze żyją, czy ich zwierzęta żyją, pomijając już ich domy, które w bardzo dużej części spłonęły po prostu, nie? I to jest takie, wiesz, ty i ja, nie? I ta tragedia, o której się mówi, że zmiany klimatowe będą się objawiać, wiesz co, ale nie tylko klimatowe, w ogóle to jakby sytuacja na świecie będzie się objawiać, cierpienie na świecie, czy jakiś taki w ogóle, żeby nie powiedzieć 3. wojna światowa, no to co się dzieje na świecie, objawia się w taki sposób serią po prostu filmików na telefonie, które są tak przerażające, ale bezpiecznym ty sobie jesteś w domku, aż nagle ty jesteś tą osobą, która je filmuje i you know, it hits you differently, nie? I ja po prostu doszłam do tego momentu, że to nawet żałowałam, że nie jestem tą osobą, która to filmuje, bo wolałabym tam być, niż dostawać te filmiki od moich najbliższych znajomych, gdzie wiesz, płonie dom, w którym dopiero co siedziałam, albo rzeczy, które mają dla mnie takie ogromne znaczenie. Ja też w tym LA znalazłam swój dom w jakiś sposób i ja kocham to miasto. A od kiedy byłam tu w Polsce, raczej skupiałam się na tym, żeby opowiadać o mojej jakby miłości do Polski, oczywiście, która jest ogromna i która jest dla mnie totalnie formatywna i no przecież jestem taką Polką, że już się bardziej nie da, Polką z bloku. Ale wiesz co, też jestem stamtąd w jakiś sposób i to LA było takim miejscem, gdzie taka dziewczyna jak ja, która całe życie się gdzieś tam jednak musiała zmagać z, nie wiem, opinią innych, a propos mojej inności, albo z czymkolwiek, z jakąś taką samotnością, albo z trudnością w ogóle życia samemu, to jak przyjechałam do tego LA, to wiesz, że to jest miejsce, o czym nikt nie opowiada, które jest stworzone po prostu z całej masy imigrantów, tak jak ja. LA ma 100 lat. Może trochę więcej, nie? Że tam po prostu ktoś się tam albo urodził, albo jest dzieckiem kogoś, kto się tam urodził. I po prostu tam jakby sense of community raczej niż sense of family, nie? Że tam nie jest community, czyli jak się mówi po polsku? Społeczność niż rodzina jest ważniejsza, jest najważniejsza. W sensie ludzie mają swoje rodziny, ale swoje jakby takie społeczność, w których się wspierasz. I wiesz, w świecie filmowym jest to tak piękne i tam są tak piękni ludzie i ja pomijam tych, którzy są tacy, że po prostu jesteś tam po prostu wystrzeleni w kosmos i też wiesz, politycznie kompletnie
może nieświadomi tego, co się dzieje na świecie i faktycznie tam też ludzie nakładali klapki na cierpienie gdzie indziej. Choćby, wiesz, sytuacja podczas Oscarów, kiedy, wiesz, Jonathan Glazer wypowiada się a propos swojego filmu w najpiękniejszy i mądry sposób i jest za to, wiesz, prawie kancelowany, to jest hardcore i I wiesz, może jest jakaś pozytywność tego, że tam coś się wydarzyło, że teraz ludzie się zaczną bardziej jakby interesować w ogóle czymkolwiek, cierpieniem takim i tak dalej i w ogóle, wiesz, wojną. Bo był taki motyw, że Jamie Lee Curtis Tate, która jest cudowną aktorką i wspaniałą osobą, a jednocześnie no tak powiedziała podczas jednego wywiadu, podczas tych pożarów, siedząc obok Pameli Anderson, promując jakiś film z ich, że sytuacja w LA jest dokładnie taka sama jak sytuacja w Gazie. I to jest jakby mega problem, że tak sobie że ktoś mógłby tak powiedzieć. Diametralną różnicą jest to, że sytuacja w Gazie jest do zastopowania w sekundę i jest sponsorowana po prostu. Tak. A to jest ten ogień, który jakby po prostu wiatr go pcha. Więc są jakby jakieś pewne lekcje do odrobienia. I LA ma też dosyć ciężką karmę. Tam jest dużo, pomijając w ogóle karmę Ameryki, nie? I kim była Pocahontas, ale to już nie będę wjeżdżać w ten temat. Ale więc jakby może to jest jakieś czyszczące, ale dobra, no już pomijając to czyszczenie, no jest, jakby poczułam ten ogień na nosie. Kiedy tam myślisz, będziesz znowu w LA? No właśnie miałam jechać, wiesz? I już miałam teraz kończyć promocję Przesmyka i jakoś na dniach, tygodniach tam jechać, wracać. Ja nigdzie nie wracam i nigdzie nie uciekam. To często nagłówki piszą: Lena uciekła z Polski, albo Lena wraca do LA, albo Lena wraca. Ja nie wracam, nie uciekam. Ja nigdy nie mam w planach nie mieszkać ani tu, ani gdzieś indziej też, więc nie wracam i nie uciekam, ale miałam tam ochotę jechać i ja nie wiem, czy to będzie w ogóle, ja nie wiem, co tam się stanie. Wiesz, już pomijając to, co mówimy o po prostu prywatnej tragedii ludzi, natury, zwierząt i po prostu najpiękniejszego miasta, w którym ja byłam w życiu, bo to jest miasto po prostu dżungla, nie? To jest najpiękniejsze wpasowanie infrastruktury z naturą za rączkę. Także wiesz, Misowa... To jest niesłychanie rozległe miasto, gdy się ląduje w LA, ten pejzaż, taki niesamowicie rozległe miasto, nie? Tak się po prostu rozpychające na boki. Piękne. Przerażający też widok, jak się teraz ląduje tam, nie? Widziałeś pewnie zdjęcia tego, jak to ludzie robią. Tak, widziałem, no. Jakiś po prostu, no nie wiem, no ja nawet nie wiem, no Gotham City, no czy coś. I co? No i jakby biznes, no to ja nie wiem, czy się podniesie. Może to dobrze, może będzie się musiało, wiesz, właśnie do tej pory nie czytałem, nie widziałem jeszcze nie czytałem artykułu o tym właśnie, o takich perspektywach tego, jak w ogóle te produkcje filmowe i tak dalej, jak to się wszystko... Nie ma. Wczoraj miałam z moją współproducentką z Nowego Jorku amerykańskiego filmu, nad którym pracujemy, Zuma. I ona naszemu całej ekipie tłumaczyła w ogóle co się dzieje poza tym, że płonie dom Paris Hilton. Nie? W sensie, wiesz, być może to jest moment, w którym Hollywood musi się wymyślić na nowo i że to się tam trochę już działo. W sensie, wiesz, no już totalnie sprzedało, nie? Że ostatnio było tak, że jakiś prywatny banker, czy tam bankerstwo, jakiś po prostu financier company kupiło Paramount Studios. No to jeżeli to już jest kupione prywatnie, no to już nie ma Hollywood. No tak. Więc może już było tak źle, że to po prostu trzeba będzie po prostu potrząsnąć i zredefiniować. I ja, wiesz, jedyne co mogę znowu brać odpowiedzialność i myśleć rozwiązaniami, czyli tak jak robię, no to teraz czuję, że jest bardzo duża potrzeba na to, żeby Europa w ogóle jakoś się połączyła, ta community, w ogóle world community, to już nie ma tak, że my nie... To jest tak samo jak Przesmyk, że mówi o globalnej sytuacji lokalnie. W sensie ja już jestem tym człowiekiem zewsząd, to jakby już bardziej nie mogłabym się czuć, że te granice to już po prostu też są już jakieś coraz bardziej umowne, albo przynajmniej jakby problemy są coraz bardziej wspólne, albo totalnie już wspólne, nie? Więc no nie wiem, no mam wielką nadzieję, że coraz bardziej się europejskie kino, polskie, nasze gdzieś tam, na pewno ja to będę robiła, no nie? I na pewno ja będę jakby jak najbardziej, i to już robię, czy właśnie z tym projektem, o którym teraz mówiłam, to staramy się go zrobić też na pół w Polsce i po prostu znaleźć taką drogę międzynarodową, która być może uratuje Hollywood, a jak nie, to no to może być może ze śmiercią Davida Lyncha mamy do czynienia z upadkiem Hollywood as we know it. I to jest trochę smutne, kiedy patrzysz na, wiesz, to w sposób, w jaki to miasto powstało. Bo to było takie miasto snów. Wiesz, że to była po prostu pustynna ziemia, której nikt nie chciał, makabryczna. Właśnie taka, co może spłonąć. Surowa, wstrętna, skalista. I po prostu ktoś wymyślił, żeby z dykty postawić tam, wiesz, 9 literek czy ile. I nazwać, to było na początku się nazywało Hollywood Land, ale stwierdzili, że PR-owo lepiej Hollywood.
No i wiesz, to nie jest Statua Wolności, tylko to są po prostu, nie wiem z czego zbudowane z śrubkami nałożone i zadziałało. To jest jakby tylko sen. Wiesz, mój samochód teraz stoi, wiem, po prostu ciągle klikałam na Hollywood Boulevard i Highland Avenue. I masz Highland, Hollywood i to jakby mistycyzm w ziemi i magii i w ogóle zwierzęta, które tam i tak dalej, jest gdzieś tam wysoki. Więc to takie też po prostu bardzo smutne, patrząc jak takie miasto snów, które wiesz, Charlie Chaplin, Buster Keaton, potem miałeś, wiesz, Marilyn Monroe i to takie piękne. Domek z kart. I co, że ten sen się kończy? Może nie. Skończył. Ten się skończył. Jakiś inny, miejmy nadzieję, się zacznie, bo śnić polecam. I tak jak wiesz, w Polsce ludzie, którzy chodzą bardzo, stąpamy, bo ja właśnie mam bardzo ciekawy rozstrzał, stąpamy twardo po ziemi, czy właśnie to, co myśmy o Gruzji, czy o właśnie moi znajomi tutaj, aktywizm mocny, jakby walka przez lata opresji, wiesz, Polska, to my to już jesteśmy królami tego, że wszyscy nas chcieli. Tak. Przejąć, nie? Więc stąd się bierze ta jakaś taka polska, że nie jesteśmy za mili, nie jesteśmy zbyt otwarci, jesteśmy właśnie tacy mocno stąpający po ziemi i świadomi niebezpieczeństwa. Wracając do naszego tematu przez cały, no to LA, bardzo ładnie zatytułowany film został i podsumować można to miejsce La La Land. I tam tak jest. Przyjeżdżasz tam, otwierasz sobie tą furę, dach z tej fury, przejeżdżasz, haj! I wiesz, to może nie były jakieś głębokie rozmowy zawsze, albo żeby z kimś głęboko, tak jak u nas to trwa, ale które jest gorsze? Ale jednak troszkę przyjemniej niż na Pradze. Wiesz, ja mam coś takiego, że ja naprawdę, jak ludzie mi zawsze w Polsce mówią, że Boże, w LA wszyscy są tacy po prostu ja mam tak, no dobra, a jak tam idę do sklepu i pani mi ładując rzeczy do torby papierowej mówi wow, coś, jakie masz ładne włosy, albo dzisiaj jest pełnia księżyca, albo coś tam. To przyjemnie się zaczyna dzień, nie? A tu mi pluje pan sąsiad, że ja w ogóle wyszłam z psem bez smyczy, nie? Naprawdę. Ostatnio miałam sytuację, że mnie pani w autobusie splunęła w twarz. O rany. W tramwaju. Jezu. Naprawdę taka starsza. Przysięgam. Bo jej nie odpowiadałam, jak na mnie krzyczała i próbowała znaleźć moją reakcję i mnie splunęła w twarz. Znaczy, to też się zdarza wszędzie na świecie, jakby okej. Ja nie gloryfikuję tego LA, ale chciałabym właśnie teraz z uwagi na ostatnie wydarzenia po raz pierwszy, od kiedy jestem w Polsce, przez te ostatnie w ogóle tak naprawdę promocje Przesmyka, sorry Przesmyk i sorry Ukraina, no bo też jakby trudno mi nie opowiadać o tym, co się dzieje i pierwszy raz mam jakby odwagę, a to jest też wymaga odwagi ode mnie, bo to, że ja właśnie w jakiś sposób utożsamiam się z tym LA i tak dalej. Zawsze się tego bardzo bałam w Polsce, bo początki były takie, że było Lena z LA albo Lena z Hollywood. Ja tego nienawidziłam, bo to już mnie wstawia w jakąś po prostu... Co to w ogóle jest? Ja jestem Lena. Że jesteś figurą taką właśnie jakiejś takiej osoby, która coś będzie tam opowiadać o tym LA i tak dalej. Tak nie chciało nigdy. Albo jakiś Sławak, kiedyś tam wiesz, jakieś takie powiedzmy innego rodzaju dziennikarze, to bardzo chcieli wiedzieć, kogo ja znam. No po prostu tak mnie to nie interesowało. Tak. A teraz mam ochotę powiedzieć o tym, że LA jest jednym z najbardziej niesamowitych miejsc na ziemi i że wszystkim bardzo polecam, żeby tam kiedykolwiek pojechać, bo to jest magiczne miejsce, w którym jakby nie bez powodu tyle ciekawych ludzi po prostu osiadło. Ach, widzisz, zaczęliśmy tę rozmowę od właśnie tych granic i no trochę myślę, kończymy chyba taką właśnie rozmową, że coś z taką konstatacją, której właśnie być może właśnie twoi rodzice cię nauczyli, że tych granic nie ma, nie? Że myślimy, że te granice są. Tymczasem nasz świat rzeczywiście robi się coraz taki mniejszy i bliższy nam, nie? Ich troje miało taką piosenkę, nie? Keine Grenze. Tak, możemy na koniec tę piosenkę puścić tutaj. Nie, lepiej nie. Dzieci nas może uratują, wiesz, bo naprawdę dzieci tych granic też nie mają. To jest znowu to. Dopiero trzeba tego dziecka nauczyć granic, nie? Dobra, może trzeba. W sensie fajnie, żeby nie wtykało palców, ale nie wtyknie do ognia. Po prostu nie zrobi tego. Fajnie, żeby, nie wiem, coś tam kogoś nie skrzywdziło, ale to ja nie wiem z tymi granicami. Ja uważam, że granice są jednymi z największych powodów po prostu cierpienia na świecie. Wiesz, tak jak dostałam tą nagrodę piękną, najpiękniejszą w Gdyni na festiwalu za film Imago i jak stanęłam tam na scenie i bardzo wtedy był aktywny moment Zielonej Granicy i rozmowie o tym filmie i w ogóle o sytuacji na granicy. A ja zrobiłam mały film o małych ludziach, w sensie nie o wielkich rzeczach, granicach,
tylko o sytuacji w rodzinie i gdzieś tam w świecie jednej osoby, mojej mamy. I dziękując, przyjmując nagrodę, powiedziałam o tym, jak bardzo niebezpieczne są te granice, bo granice wyznaczają, mamy je w domu, mamy je u sąsiada, mamy je my normalni i ci właśnie nienormalni, czy ci obcy. I ta Ela, moja mama, zawsze była obca i całe życie było właśnie, próba była nazwania jej jakkolwiek, nawet naklejenia na niej łatki szaloną było lepsze niż nie naklejenia żadnej, bo żadna łatka nie wsadza w jakąś granicę, która wtedy w ramę granicę, która spowoduje tych, co ją nazywają, że będą mogli się poczuć bezpiecznie, bo sobie cię w ciebie wsadzą w jakąś szufladę. Tak. Strasznie się boimy dzikości. To teraz pójdzie do dzikości, czyli do natury, która jest dla mnie teraz głównym nauczycielem i jakby do której się zwracam i której słucham, bo czuję, że w ogóle natura teraz jakby się bardzo zwraca do ludzi. W sensie zwierzęta wychodzą, przychodzą, jakby jest naprawdę średnio się zaopiekowaliśmy planetą Ziemia. I gdybyśmy mogli się tylko posłuchać natury, jak ona sobie działa, to ostatnią rzeczą, którą natura wstawia, są granice. A popatrz, ktoś mógłby bronić granic, że tak mówi, że no tu się wszyscy zabijemy, jak nie będzie granic. No dobra, a lew i sarna i inne wszystkie po prostu zwierzęta w Afryce nie wyginają. One wyginawywują tylko przez nas, bo po prostu spalamy świat. A w sytuacji, w których bardzo silny lew i bardzo delikatna sarna, do dzisiaj lwy nie wybiły wszystkich saren. Natura naprawdę super nauczycielka. Zdaje się, że natura sobie poradzi, wiesz, w taki czy inny sposób z nami. Ja myślę, że... Być może bez nas nawet. Tak. Ja myślę, że tutaj, wiesz, nam się może wydawać, że coś możemy, nie wiem, skontrolować, czy wiesz. Ja myślę, że to się wszystko też dzieje z jakimś przyzwoleniem, jakby, wiesz, rzeczywistości. W sensie, że ona naprawdę... Kosmos sobie poradzi z nami. Kosmos sobie poradzi z nami, być może nawet i bez nas. Więc ja miałam chyba jakieś takiej małą nostalgię do po prostu fellow humans, bo jesteśmy słodcy. Zobaczcie, jesteśmy fajni, jak sobie wymyśliliśmy, nie wiem, fajne ciuchy, muzykę, filmy. Więc jakby przez moją jakby wzruszenie i nostalgię do po prostu gatunku ludzkiego chciałabym, żebyśmy się nie wyrąbali. Bo natura przetrwa. No, nie wiem, słyszałeś o piramidach? Być może same nie powstały. Więc jeśli nie powstały same, to znaczy, że się coś już działo. Lena, bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie, w którym były znaki, w którym się, wiesz, w którym kosmos dawał się we znaki. Tak. No, fajnie się z tobą rozmawiało. Z tobą również, Lena. Lubię takie momenty, kiedy sobie można pogadać tak po prostu szerzej, bo to też potrzebne. Ja lubię takich rozmów chyba słuchać. A ty jesteś w tym względzie wymarzoną rozmówczynią, więc no, widzimy się niebawem, mam nadzieję. Tak, na imprezach Woga. Niech nas zapraszają. Dzięki.